Witajcie w dzisiejszym odcinku Premiera i ważny dzień, mimo trudnej sytuacji, która panuje za oknem i w całym świecie. Firma Nokta Makro postanowiła wpuścić na rynek takie urządzenie. W tej chwili, kiedy mówię te słowa, to urządzenie już jest dostępne, znana jest cena. Teraz testuję prototyp, nie do końca to będzie urządzenie finalne. Pewnie będzie się różniło minimalnie wykonaniem, malowaniem, jakimiś naprawdę drobnymi detalami. Jak widzicie, Mini Hort Nokta Makro, pierwszy wykrywacz tej firmy dla dzieciaków do 9 roku życia, ważący ponad 760-790 gram na dwie baterie typu AA, w pełni wodoodporny. Wiele dzieciaków nie wyjedzie na wakacje w tym roku, nie spędzi tego czasu tak, jakby to było zaplanowane i jak to miało miejsce w latach poprzednich. I myślę, że to jest idealny moment, żeby podzielić się z naszymi milusińskimi swoją pasją. No nie ma chyba nic lepszego niż spędzanie czasu z własnym dzieckiem, robiąc to, co kochamy. Ja jestem na etapie testowania tego prototypu. To jest urządzenie, które po prostu dla fabryki jako beta tester będę sprawdzał i testował. Muszę zanotować swoje uwagi, ale dzięki temu, że możemy poczekać z tym filmem, mamy szansę, żebyście sobie spokojnie to urządzenie obejrzeli dzisiaj tutaj. I ja myślę, że jest szansa na poważne testy. Ja go przetestuję jako duży wykrywacz, żeby było śmiesznie. Natomiast myślę, że to jest fajny produkt i fajne rozwiązanie, dlatego że tak naprawdę w ofercie wykrywaczy, którą mamy naokoło, poza modelem GoFind firmy Minelab, bardzo nieudanym, fatalnie wykonanym, nie wiem jak druga generacja, pierwsza była nie do przyjęcia, zresztą możecie sprawdzić to na moich filmach, nie ma takich urządzeń sensu stricte dla dzieciaków. Nie ma, po prostu nie ma. Te urządzenia są za duże. Ktoś powie, no nie gadaj takich rzeczy, chłopie, bo mamy Xpedeusa. Xpedeus nie waży 700 gram, tylko 900, ma dużą sztycę, podłokietnik jest daleko ustawiony, małe dziecko będzie miało z tym problemy. Ja pamiętam, jak zabierałem swoją córkę Tolę na pierwsze wykopki, mimo Xpedeusa i małych, lekkich innych urządzeń, no, miała 5 lat, no nie była w stanie chodzić z tymi wykrywaczami, nie dawała po prostu rady. Brała sobie pinpointer, korzystała z pinpointera, ewentualnie korzystała z saperki, ale to też było dla niej za duże. A to jest szansa, żeby takie mniejsze dzieciaki spokojnie mogły pójść razem z nami, mieć swój własny wykrywacz. To jest bardzo ważne, prawda? Bo no pinpointer jest jakimś substytutem. Tato chciałbym mieć, prawda, normalny swój sprzęt, którego używam i szukam. Prosty w obsłudze, intuicyjny. Tu macie interfejs graficzny, ja to zaraz wszystko pokażę na stoliku. Proste urządzenie, nie pytamy się taty o co chodzi, tata nam wyjaśnia, czy mama nam wyjaśnia i mamy urządzenie, którego używamy i sami sobie radzimy z tym wszystkim, jesteśmy niezależni. Mała sonda, wszystko jest lekkie, w miarę dobrze wyważone, nie męczy ręki. To o to chodzi, żeby więcej tego czasu móc spędzić z rodzicami, dlatego że no, umówmy się, nie jest to proste, jeśli chodzi o chodzenie po cały dzień po polu czy po lesie. To wszystko powinno być intuicyjne, proste i lekkie. Tak wygląda ten wykrywacz. Jest jeszcze do tego wodoodporny. Ja jeszcze nie znam pełnej specyfikacji tego urządzenia. Cena będzie poniżej ceny Simplexa i to znacznie. To ma być tanie urządzenie. Nie pytajcie na razie o cenę. Znaczy jak ten film będzie opublikowany, to pewnie cena będzie już znana. Natomiast cena ma być atrakcyjna i myślę, że taka będzie. Ja wielokrotnie rozmawiałem na ten temat, bywając na różnych targach, spotykając się z zarządem firmy Nokta Makro. Dawało się pewne rzeczy wstępnie ustalić i pewne były sugestie, dlatego ja myślę, że ta firma wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, ma świadomość, że musi konkurować z dużo silniejszymi firmami, takimi jak Minelab, czy Garrett, czy XP i musi oferować produkty, które będą zdobywać serca użytkowników przede wszystkim ceną, jakością wykonania i możliwościami. Tutaj nie ma miejsca na jakieś odpuszczenie tematu. Ja myślę, że dopóki oni słuchają i dopóki słuchają użytkowników, będą się pieli na górę, no jest szansa na to, że osiągną sukces. Myślę, że Simplex już jest takim marketingowym sukcesem. To jest pierwszy wykrywacz dla dzieciaków. Ja myślę, że pierwszy bezpośrednio dedykowany, bo GoFind teoretycznie był uniwersalnym wykrywaczem, niekoniecznie dedykowanym bezpośrednio dla dzieci. Tam było pokazane, że jest możliwość, że dzieci będą korzystały, natomiast GoFind był pełnowymiarowym urządzeniem. To nie jest pełnowymiarowe urządzenie, jak widzicie. Ono jest kompaktowe. Zobaczcie, jak jest zrobiony podłokietnik. Tutaj też nie ma regulacji, ale to jest na maleńką wszystko rękę, prawda, do pewnego wieku. Przydałaby się tutaj regulacja, moim zdaniem. W szerokości to jest kontrowersyjna sprawa, prawda? Myślę, że to jest od powiedzmy do 9 roku życia, tak firma sugeruje. Oczywiście zależy to od budowy anatomicznej. Mój syn ma 2 lata, jest już dużym wyczorem, większym niż dzieciaki w jego wieku.
Ale myślę, że sam pomysł małej sondy, małego, kompaktowego, lekkiego urządzenia. Zobaczcie, schowany przewód jest w sondzie w środku. Nigdzie się nie plącze, nie ma szansy zaczepienia. Urządzenie jest kompaktowe, lekkie, ma nóżki, można je stabilnie postawić. Jest dobrym pomysłem. Dobra, zaczynamy ten odcinek. Subskrybujcie, publikujcie gdzie się da, myślcie, komentujcie. Czy chcielibyście, piszcie pod tym filmem, czy chcielibyście swojemu dziecku kupić takie urządzenie. Jeśli nie, to dlaczego nie? A jeśli tak, to wyjaśnijcie. Ja kładę na stolik to urządzenie i zobaczymy, jak ono po prostu działa. Ja jeszcze nie mam instrukcji do tego urządzenia, więc poruszamy się tu intuicyjnie. Podejrzewam, proszę bardzo, że to jest włącznik. Widzę, że tu możemy chyba wyłączyć dyskryminację, żeby nie słyszeć żelaza. Mamy ikonkę baterii. Nie ma żadnego podświetlenia raczej, chyba że się dwa na raz wciska przyciski. Nie wiem czemu ma służyć lewy przycisk. OK. No trzeba będzie zobaczyć, o co w tym chodzi, to zaraz rozgryźć, ale za chwilę dojdziemy do tego. No dobrze, to będzie przycisk pinpointa, to już wiem. Czerwone światełko to jest zły przedmiot, zielone dobry. To jest bateria, w tym momencie pokazuje, że bateria ma rączkę w dół, czyli bateria nam się rozładowała. Ja w takim razie zmienię baterię i włożę jakieś inne, bo miałem wyładowane i zaraz kontynuujemy to dalej. No i bateria na swoim miejscu, zaczynamy od kapsla. Smutna buźka. Zobaczcie, co jest na dole. To jest wskaźnik głębokości. Głęboko. Płytko, ale świetnie, że kapsel pokazuje czerwonym tym. Możemy sobie wziąć dyskryminację i nie będzie tego kapsla słychać. Super. Bardzo prosta rzecz. Kolejna rzecz to jest pinpoint. Czyli jak namierzamy i ma być na środku przedmiot, to się zapala czerwona dioda. Bardzo proste, intuicyjne urządzenie. Dobrze, a zobaczmy w takim bądź razie, jak zareaguje na gwóźdź. No dobrze, całkiem jest w porządku. Polmos to oczywiście będzie zawsze dobry przedmiot. Dobrze, no to teraz wyzwanie. No i niestety złotej obrączki już nie wykopiemy, a obrączka jest w zakresie folii i podejrzewam, że taki był zamysł producenta, żeby dziecko się nie zniechęcało, nie kopało folii. Tak jest, miałem rację. No to jest pewien kompromis, którego będziemy musieli się nauczyć. Ale zobaczmy, jak z innymi przedmiotami. To jest z brązu medalik. OK. Zobaczmy w takim razie, jak zareaguje na taki podstępny, jak podkładka. Dobrze sobie poradził. OK. Duże srebro. Zobaczcie, że dźwięk jest modulowany. Im dalej od sondy. A to jest znaczek przeładowania, zobaczcie. Za blisko przy sondzie. Bardzo fajnie. Zobaczmy, jak reaguje na feryt, bo widzę, że tu kalibracja jest. Czyli jest automatyczna kalibracja. O, OK. On się sam kalibruje do gleby. Dobrze, jedziemy z kolejnymi rzeczami. Rozrywka. Rozrywka będzie zawsze pozytywnym. Zobaczmy na inny pierścionek. Ale już duże złoto łapie. No to super. Czyli jak już będzie większa obrączka, nie mały, cienki pierścionek taki jak tutaj, to się sprawdza. Pamiętajcie, że złoto jest stopowe i to też ma wpływ. Zobaczmy na duże srebro, to wiadomo. Fajnie. No i białe złoto. No czyli rzecz musi mieć objętość i masę. A jak guziczek się zachowa, wojskowy? Świetne, że jest ten dźwięk wymodulowany. Nie poszli na łatwiznę. Bardzo duży atut moim zdaniem. Dlatego, że dziecko będzie wiedziało dodatkowo, czy rzecz jest głęboko, czy jest mała, czy jest duża. I taką małą srebrną kopiejką nie jesteśmy w stanie nawet przeładować urządzenia. Dopiero dużym srebrem. Super. Super to wygląda.
Wezmę jeszcze taką małą folię, no ale takiej małej folii to on nie wskaże. A nie, nawet wskazał, czyli jakaś czułość tego urządzenia naprawdę nie jest zła. Tu mam jeszcze z carskiej czapki taką jakąś nabijkę. Te osiągi 15-20 cm w powietrzu to są takie, wiadomo, jak na zabawkowe urządzenie, bardzo, bardzo dobre osiągi. A zobaczmy, jak duża kopiejka się zachowa. Pamiętajcie, że tu nie ma żadnej regulacji czułości. To jest proste urządzenie, które wasze dziecko musi w ciągu chwili opanować i zrozumieć. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ja jestem zadowolony. Widzę, że naprawdę to nie jest zrobione na zasadzie Garretta, że jakiś jest tam krótki dźwięk. Tu mamy modulację dźwiękową i wiemy, czy przedmiot się zbliża, czy oddala od sondy. Dziecko już się nie nakopie kapsli, ale możemy sobie wyłączyć dyskryminację. Przepraszam, nie tym. I nie słyszymy tego kapsla, ale zobaczmy, czy jak weźmiemy monetę i kapsel, obok siebie moneta i kapsel, no, jakaś separacja jest jak na urządzenie zabawkowe, ale oczywiście ja trochę przesadzam i nie powinienem, no bo to są testy, prawda? To są testy urządzenia zabawki dla dziecka. Fajnie. Zobaczymy, jakie będą zastrzeżenia. Dla mnie jeszcze jedną rzeczą powinno być to, że jednak może ekran powinien być podświetlony, chociaż minimalnie, ale ja zaczynam się czepiać, także nie słuchajcie moich opinii, bo chyba przesadzam po prostu w tej chwili. No jest wszystko, co trzeba. Mamy dyskryminację, czyli możemy sobie te wszystkie obiekty śmieci wyłączyć, prawda, jednym ruchem ręki i mamy pinpoint i możemy precyzyjnie tym urządzeniem namierzyć sobie Myślę, że stanęli na wysokości zadania. Zobaczymy, jak w terenie to urządzenie będzie się sprawowało, bo jeżeli gleba będzie bardzo zmineralizowana, może stracić na osiągach. Jak powiedziałem, chodzi tutaj bardziej o dobrą zabawę niż o osiągi urządzenia, ale wygląda to naprawdę, jak na takie zabawkowe rozwiązanie, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca, ale myślę, że to jest wszystko tak proste i intuicyjne, że każde dziecko to zrozumie. Nie ma tu żadnych dodatkowych funkcji. Czułość jest ustawiona po prostu fabrycznie. No i zobaczymy, jak widzę tutaj po ferycie, że urządzenie się dostraja w jakimś stopniu do gleby, chyba że jest ustawione na stałe po prostu w jakimś punkcie 0. Myślę, że fajna zabawka. No macie dyskryminację, macie pinpoint, macie wskaźnik baterii, macie wskaźnik przeładowania i macie bardzo fajną ikonkę, która wskazuje głębokość. No nic nie trzeba takiemu dziecku tłumaczyć. W ciągu 5-10 minut dziecko rozumie, jak takie urządzenie funkcjonuje, o co w tym chodzi, jak sobie z tym radzić. 5 minut tłumaczenia i samodzielnie może chodzić. No, pożyczę od was pinpointera, będziecie kopać ewentualnie na łopacie. Nawet fajnie, bo można dać dzieciakowi wykrywacza, wy na pinpointerze i łopacie wyciągacie te rzeczy, które dziecko znajduje. Rewelacja, moim zdaniem. Rewelacja naprawdę. Myślę, że to rozwiązanie znajdzie rzeszę użytkowników, a urządzenie jest wodoodporne, więc będzie można spokojnie pochodzić po jakimś zbiorniku wodnym czy pobrodzić w jakiejś wodzie i pokopać jakieś rzeczy na plaży. Myślę, że jest super. Grubsze obrączki, grubsze rzeczy będą ze złota sygnalizowane. Oczywiście te wszystkie cienkie nie będą, no ale nie oczekujmy od urządzenia zabawkowego dla dzieciaków za jakieś parę stów. Nie oczekujmy osiągów urządzeń, które są dla ludzi dorosłych i kosztują tysiące, prawda? To jest jakby, no, tak jak mówiłem już parę razy, to jest pewien rodzaj hipokryzji, który jest niepotrzebny. Trzeba jakiś relatywizm zachować i starać się to w jakiś racjonalny sposób ocenić. Ja jestem na tak, myślę, że po testach tego urządzenia okaże się, jak to wszystko zostało w praktyce rozwiązane, jak to się będzie sprawdzało, jakie będą wady i defekty, jakie będą problemy. Ale wszystko jest proste, intuicyjne i fajnie podoba mi się ta koncepcja z tymi ikonkami, dlatego że dzieciak jest w stanie w prosty sposób związać się z urządzeniem. To, co powiedziałem, bardzo ważną rzeczą jest więź operatora z urządzeniem i zrozumieć wszystko samodzielnie, prawda? Nie jest tato, pokaż tutaj, o co tu chodzi, bo ja nie rozumiem, tylko wszystko jest jasne. Tato, wyładowała mi się bateria. Tato, na przykład wyłączyłem sobie żelazo, nie słyszę żelaza. Mam pinpoint, prawda? Wszystko jest proste, kompaktowe, pod palcem, ergonomicznie zrobione. Myślę, że też wąski suchwyt na małą dłoń to też jest istotne. Zobaczymy. On powinien być, co prawda, ogumowany nie jest. To jest jakieś tam tworzywo. Może być taki efekt, że będzie to śliskie, zwłaszcza w wodzie.
Zobaczymy. Fajna jest mała sonda, więc ona w wodzie też będzie sobie radziła. Będzie można się zanurzyć z tym urządzeniem. Jak najbardziej na tak. Zobaczymy, co dalej z testami. Proszę Was o subskrypcję. Piszcie, co sądzicie pod tym filmem. A ja myślę, że zabiorę urządzenie w teren i razem z Mariuszem potestujemy po prostu ten mały detektor. Pobawimy się nim, zobaczymy, jak on sobie radzi w prawdziwym terenie. Także do usłyszenia, moi drodzy i kochani. Widzimy się w następnym odcinku.